Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Pogadajmy, w której zajmujemy się historią, czy też może nie historią, przeglądem gier FPS-owych, w jakie udało mi się na przestrzeni lat zagrać. Wiadomo, że nie wszystkie te gry były przeze mnie ogrywane. W tamtym czasie tak naprawdę też jest tak, że grało się we wszystko, co wpadało w ręce. To nie jest tak, że się mogło wybierać, tak jak dzisiaj mamy Steama. Mnóstwo gier wychodzi jeszcze indyków i można wybrać sobie, w co chcemy zagrać wedle własnego gustu, że tych gier jest tyle, że znaczy wtedy też było dużo gier, ale ich dostępność była troszkę mniejsza. Nie było Steama, więc większość posiłkowała się oczywiście grami pirackimi, więc grało się po prostu we wszystko, co wpadło w ręce i nie było znaczenia, jaka to była gra, czy to była gra sportowa, czy to był symulator lotu, czy FPS, czy wyścigi, cokolwiek wpadało w ręce, to się grało i większość z nas miała taką też tendencję, że cokolwiek dostałeś na płycie, to musiałeś to skopiować i do swojego archiwum wrzucić. Nieważne, czy była to gra, którą nigdy więcej już nie odpalisz, trzeba było tą grę skopiować, czy też rzucić ISO. Ja byłem fanem zrzucania ISO. Na początku to nagrywałem oczywiście tak jakby pełne kopie, a potem robiłem ISO nagrywałem, pakowałem i nagrywałem na płyty. Wiem, że to trochę bez sensu, ale tak robiłem. Dobra, dzisiaj zaczynamy od legendarnej gry, o której na moim kanale było wyjątkowo dużo materiałów i wyjątkowo dużo robiłem. Nawet pojawił się unikalny na moim kanale gameplay tak naprawdę z tej gry, mianowicie chodzi o Trespassera. Pojawił się on w wielu już materiałach, dlatego nie będę Wam mówił, jak była to gra nowatorska, jak wyprzedzała swoje czasy, bo już mówiłem to wiele razy, natomiast bardziej się skupię na tym, jak wszedłem w posiadanie Trespassera. W tamtym czasie wszystkie informacje na temat gier głównie czerpaliśmy z czasopism i pamiętam pierwsze zapowiedzi Trespassera w formie oczywiście jednego malutkiego screenu i opisu, ale screen był niezwykle wymowny. Dwa screeny zapamiętałem. Jeden to był ze stegozaurem, który stał gdzieś tam na jakiejś, nie wiem, czy to było w dżungli, a drugi to był taki albo T-Rex, a chyba Velociraptor rozrzucający beczki, który tak jakby atakuje gracza. No, obydwa te screeny wyglądały fenomenalnie. To było coś, czego w grach jeszcze nie było. Przynajmniej wyglądało to na grę, która nigdy jeszcze taka gra nie powstała z taką grafiką. To co jeszcze tutaj, taki mały sidetrack, bo mam taką tezę, którą w pewien sposób uznaję cały czas. Otóż, że w latach 90., kiedy nadszedł czas gier tworzonych w grafice 3D, na samym początku, kiedy ta grafika 3D jeszcze, tak można powiedzieć, raczkowała, był taki moment, kiedy niemal każda gra przesuwała delikatnie granice tego, co można zrobić. Bo to były czasy, kiedy było dużo przestrzeni na eksperymenty, dużo rzeczy można było wymyślać, więc każda gra w pewien sposób była nowatorska i każda dokładała jakby maluteńką cegiełkę, która podwyższała poprzeczkę tego, co można zrobić, tak? Jeżeli chodzi o grafikę 3D. No zwłaszcza, że tak jak mówię, to te początki były dosyć fajne, bo deweloperzy zaczynali się dopiero uczyć, jak tworzyć takie gry, co można zrobić i tak dalej. I większość tych gier z lat 90. to były tytuły w pewien sposób, niewielki, w pewien sposób nowatorskie, które jakoś tam do przodu pchały całą tą branżę. No, Trespasser akurat jest tutaj tytułem, który był turbo nowatorski. Miał wpływ na wiele innych gier, m.in. Gabe Newell powiedział, że Trespasser był inspiracją dla stworzenia fizyki w Half-Life 2, także no, miał spore tutaj znaczenie Trespasser, niezależnie od tego, czy gra była w tamtym czasie okrzyknięta krapem, czy nie, no bo była. W każdym razie w Top Secrecie pierwszy, czy tam w Secret Service pierwszy raz zobaczyłem, no ja wiedziałem, że ta gra będzie po prostu killerem, aczkolwiek już z tych screenów
zakładałem, że raczej to nie będzie mi dobrze działało, że raczej to nie będzie gra, która pokaże na moim komputerze płynną animację. W tamtym czasie też byliśmy do tego przyzwyczajeni. To nie było tak jak dzisiaj, że płaczemy, że gra spada z 60 na 59 klatek. Wtedy się grało w 15, 12 i było ok, nie? W każdym razie Trespasser już ze screenów wyglądał, że to nie będzie tytuł, który będzie działał dobrze. W Trespassera, w posiadanie Trespassera, bo wszedłem na giełdzie, mam nawet tą płytę, to jest Artefakt, jest to ruski bootleg, który posiadam chyba jedyny dzisiaj na świecie, przynajmniej tak lubię myśleć, Trespassera, zobaczcie, to była oczywiście okładka. Co ciekawe, pierwsza oryginalna gra Trespasser nie miała wsparcia akceleracji 3D, akceleracja pojawi się później, bo silnik, który był opracowywany pod Trespassera, powstawał zanim powstały wszystkie te 3D fixy i tak dalej, więc one nie miały tego wsparcia. Chociaż tutaj na ruskim tłoku mamy już wersję na 3D fixa, to znaczy, że jest tam zainstalowany, dorzucony, wytłoczony jeszcze patch, który umożliwia tą akcelerację, bo ta akceleracja potem się pojawiła. Paradoksem jest to, że na wersji akcelerowanej Trespasser wyglądał gorzej niż bez tej akceleracji. Natomiast zobaczcie, jaka płyta jest fajna. Chodź, Goku, chodź. No chodź. Zobaczcie, jaka płyta jest. To jest szczytowa forma rosyjskich designerów. Chodź, Goku. Wiecie, coś wam pokażę. Wiecie, że Goku, tak a propos sidetracka, Goku aportuje. Nigdy nie widziałem kota, żeby aportował, ale jak mu rzucę piłkę, to on tą piłkę przyniesie, żeby mu znowu rzucić. Normalnie zachowuje się jak pies. Akurat teraz się uwalił, ale może tu przyjdzie, bo on taki jest. No chodź. No chodź. Chodź. O, nie chcę. W każdym razie Trespasser został przeze mnie zakupiony za całe 30 zł na giełdzie. Wiedziałem, że w tą grę muszę zagrać, bo z tych screenów wyglądało to po prostu fenomenalnie. No i cóż, przenoszę to do domu. Ta wersja co prawda już miała 3D fixa, także było prościej, ale pomimo tego, że ten 3D fix był, no gra nie działała zbyt dobrze, że tak powiem. Brakowało przede wszystkim mocy procesora i pomimo wsparcia na 3D fixie było płynniej, bo jak odpaliłem bez 3D fixa, Chryste Panie, to tam działało to nie wiem, żeby was nie skłamać, na początku nawet jeszcze jak jesteśmy na tej plaży, to tam w miarę. Najgorzej było, nie dało się grać tak naprawdę, nawet w wersji z 3D Fixem w tamtym czasie nie dało się w to za bardzo grać, bo ile na początku to w miarę działało płynnie, tak, nie wiem czy w tej grze nie było czasami jakiegoś wycieku pamięci. W każdym razie w pewnym momencie dochodziliśmy do opuszczonej tego miasta takiego. Oj, tam już się działy dantejskie sceny, tam, żeby was nie skłamać, tam było gdzieś jedna klatka na sekundę albo na 2 sekundy. Dziwne rzeczy się tam działy niestety i gra była praktycznie totalnie niegrywalna. Jeszcze jak trzeba było w takim trybie walczyć i strzelać do dinozaurów, no to było niemożliwe. Ale tak czy tak doceniłem Trespassera przede wszystkim za świetną fizykę. Te grywalne pierwsze 2-3 poziomy, bo później to już nie dawało się tego przejść. I to była też gra, taka mała ciekawostka, to była też gra, że w trakcie historii mojej przygód, mojej historii z PC-tem, gdy kupowałem, czy to rodzice mi kupowali, kolejny element do mojego komputera, nowszy procesor, mocniejszą kartę, więcej RAM-u, zawsze odpalałem Trespassera i patrzyłem, jak on działa. Oczywiście w którymś momencie nadszedł czas, że Trespasser był grywalny i można było w niego normalnie grać. I wtedy można było go już normalnie oczywiście skończyć. Chodź kocie. Chodź, pokaż się. Bo ostatnio wszyscy mówili, że się nie chcesz pokazywać. No, Goku też jest kotem, który bardzo często miauczy. Miau. Miau, miau. Miau, miau, miau. Miau. Goku. Miau. 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 No, także historia
Trespassera jest taka, że na początku nie dało się w to grać. Co ciekawe, tutaj właśnie są te screeny na pudełku. Oczywiście mówimy o ruskim tłoku. Są screeny na pudełku z właśnie czasopism, które naprawdę robiły wrażenie. Tu właśnie mamy walkę Velociraptorów ze stegozaurem. Nie pokażę Wam to, bo one są dosyć kiepsko i tak tutaj wydrukowane. Niemniej, grę pokochałem. Chyba nawet powiem Wam, że ogólnie gra była znienawidzona, dlatego że kiepsko działała. Na Wikipedii znajdziecie też informację, że gra miała kiepską oprawę. Z tym się absolutnie nie zgodzę. Oprawa była fenomenalna, wyprzedzająca daleko to, co powstało nawet później, i to zaraz zresztą się o tym dowiecie. To było coś absolutnie nowatorskiego i nie przeszkadzało mi to, że Trespasser działał tak źle. I tak uwielbiałem tą grę, kończyłem ją wielokrotnie i do dzisiaj uważam, że jest to absolutnie fantastyczny tytuł. Dzisiaj oczywiście możemy zainstalować sobie patche tworzone przez fanów, przez graczy, które naprawiają te wszystkie bolączki Trespassera i naprawdę można fajnie w to pograć. No aczkolwiek no też trzeba mieć tutaj na uwadze to, że tytuł się troszkę już zestarzał. No to jest gra z 98 roku, także też nie ma co wymagać od niej zbyt wiele. Dobra, kolejnym tytułem, o którym chciałem Wam powiedzieć i gdzieś ludzie w komentarzach pisali, nie pamiętam pod jakim filmem, że jest to krap. Jest to Blood 2 The Chosen. I powiem Wam, że byłem zdziwiony, bo ja uważałem, że zawsze, że Blood 2 jest całkiem niezłą grą. I z dwóch gier, które w tamtym czasie pojawiły się na silniku Litech, czyli Blood 2 i Shogo Mobile Division Armor, dobrze pamiętam? Mobile Armor Division. Blood 2 podobał mi się bardziej. Bardziej mi się też podobał niż część pierwsza Blooda. Owszem, nie było tej interakcji, która była w pierwszym Bloodzie tak rozwiniętej, ale i tak uważam, że dwójka Blooda była naprawdę świetna. Bardzo mroczny klimat, gra była bardzo krwawa, strzelało się tam naprawdę spoko, było dużo takich fajnych smaczków, jak na przykład w którymś momencie wchodzimy do chyba pralni, jakieś nogi okrwawione z pralki wystają. To były takie dosyć fajne pomysły i powiem Wam, że historia Caleba, który podąża za Gideonem, naprawdę była niezła, uważam. I dzisiaj, grając w tego Blada, troszkę nastawiliście mnie negatywnie, bo skoro mówiliście, że to taki krap i ja to odpaliłem, mówię, kurde, no to może faktycznie to krap. Ale uważam, że gra nadal się fajnie w to, nadal uważam, że gra się nie zestarzała aż tak bardzo. Jasne, lokacje są może trochę puste i takie dosyć proste, ale nadal ma ten fajny feeling i uważam, że gra jest w porządku. Przejawiały się też informacje, że gra ma dużo błędów. Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, żeby były jakieś błędy w czasie premiery, nawet bez tych patchy, które potem się pojawiły, że gry się nie dało skończyć. A Blada 2 kończyłem no co najmniej 6-7 razy i uważam, że jest to świetna gra, świetny tytuł, krwawy. Nie jest on specjalnie może wymagający, ale wydaje mi się, że jest naprawdę dobrą grą i do dzisiaj uważam, że z dylogii Blada, bo były dwie części, dwójka zdecydowanie podobała mi się bardziej niż jedynka. Dobra, muszę kota wypuścić, bo przecież zaraz dostanie tutaj świra. Chodź Goku, no chodź, idź, no idź. Także to też nie jest tak, że te opinie, które dzisiaj padają, znaczy dzisiaj jak spojrzycie sobie na Steama, to jest w ogóle ciekawe i tutaj chciałbym też kilka słów o tym powiedzieć, zauważycie, że Blood 2 ma bardzo negatywne opinie, ale nie z powodu tego, że to jest zła gra. Powodem jest to, że gry na silniku Litech dzisiaj bardzo trudno uruchomić. Czy to na Windowsie 10, czy na Windowsie 11. I powiem Wam, spędziłem trochę czasu, tak naprawdę cały wczorajszy dzień, próbując odpalić dwie gry. Jedną z nich był Blood, o drugiej zaraz powiem, bo chciałem zgrać samodzielnie gameplaye. I na internecie jest masa porad, jak odpalić Blada 2 i żadna z nich nie działa.
W końcu musiałem samodzielnie do tego zasiąść. Ja bardzo lubię takie układanki i to powiem wam, to mi się podoba. To jest jeden z moich ulubionych elementów. Zabrzmi to dosyć absurdalnie, ale jeden z moich ulubionych elementów odpalania gier retro, że ona się nie chce odpalić. I ja wtedy po prostu czuję się jak w żywiole, kiedy próbuję ją odpalić, testuję różne możliwości i ona się w końcu odpali. W swojej historii retro gracza, głównie PC-towego, mówimy głównie o grach PC-towych, nie spotkałem się z tytułem, którego nie udało mi się odpalić w żaden sposób. No w moim wypadku na Windowsie 10, bo ja używam nadal jeszcze 10, nie mam 11. Było ciężko, niektóre tytuły są koszmarnie trudne do odpalenia i myślę, że Blood 2 i wcześniej Shogo to są właśnie dwa z takich tytułów, które bardzo ciężko odpalić, ale da się, udało się, jak widzicie gameplay jest zgrany przeze mnie, także można. W każdym razie negatywne recenzje właśnie wynikają troszkę z tego, że wiele osób nie potrafi go odpalić, bądź nie umie odpalić. Ja się nie dziwię. Moja walka z Bloodem 2, żeby go uruchomić, wykorzystała koniec końców metodę, której nigdzie nie znalazłem opisanej. Także trochę to zajęło, ale można. No niemniej, Blood 2 uważam, że jest to całkiem niezły tytuł i nie zestarzał się tak bardzo. I powiem wam, że w tym odcinku będzie więcej gier, które w mojej opinii zestarzały się koszmarnie, a Blood 2 całkiem nieźle na ich tle wypadał. Ale to oczywiście kwestia tego... kwestia jest tego, że ten Blood wcale tak źle nie wygląda i uważam, że grając w niego dzisiaj do tego materiału nabrałem bardzo sporych chęci, żeby jeszcze raz Blooda 2 skończyć i zrobić z niego jakiś tam właśnie materiał. Może nawet sobie w Big Boxie kupić i zrobić z tego jakiś film albo recenzję po latach. Bardzo fajny. Zresztą ja mam ogólnie także wiele z tych gier, które odpalam w ramach Pogadajmy. Potem nabieram ogromnej chęci, żeby te gry nabyć. Kolejny tytuł to dość legendarna gra w pewnym sensie. Jest to Sin. Gra, która bazowała na silniku Quake'a 2, która była strzelanką. No nie da się ukryć, że to była oczywiście strzelanka, ale silnik Quake'a 2, pamiętacie, jeżeli graliście, był zupełnie różny od Quake'a 1, jeżeli chodzi o estetykę. Był bardziej kolorowy, były kolorowe oświetlenia, to wszystko było takie ładne. I do dzisiaj uważam, że ze wszystkich Quake'ów dwójka Quake'a jest najlepsza. I Sin wykorzystywał właśnie tą kolorową grafikę. I tutaj mamy kolejny raz grę, która nie działała mi za dobrze. Sin rozpoczyna się taką sceną, kiedy on tam wbiega do tego helikoptera. Jest taki moment, kiedy leci gołąb nad miastem, tam 2 budynkami na krzyż, ale leci gołąb i 2 bandziorów z dachu tego gołębia do niego strzela i on eksploduje w krwawej kuli. I jak się grało, zapamiętałem ten moment, jak się grało, dopóki ten gołąb leciał, było spoko, ale jak nastąpił strzał, to nagle gra zwalniała, to znaczy zaczynało klatkować. Potem jest scena, w której, jak on się nam nazywa ten typ? Nie pamiętam. Blade siedzi za sterami minigana w helikopterze i gra jest troszkę na tą krótką chwilę, zamienia się troszkę w celowniczek i strzelamy do bandytów ustawionych na dachach. I wtedy niestety już widać było, że ta gra nie będzie działała dobrze. I nie działała. O ile dobrze pamiętam, nie wiem czy dobrze określam czas, w którym gra powstała. Wydaje mi się, że ja miałem wtedy 486DX 100 MHz, to był DX4 100 MHz i miałem do tego pierwsze Voodoo. I powiem wam, że widać było, że te gry niestety nawet przy wsparciu Voodoo nie działają za dobrze. I Sin był też właśnie koło oczywiście tam Trespassera, był taką grą, która... Blood był ok, Blood działał w porządku dwójka, natomiast Sin nie działał za dobrze. Widać było, że ten silnik jest dość wymagający, ale uważam, że gra była świetna. Skończyłem ją troszkę później, kiedy już miałem mocniejszy procesor, już wtedy miałem chyba Pentium, czy tam Celeron 333?
chyba coś takiego. On był na podstawce slot 1, o ile dobrze pamiętam. Czyli to był jedyny moment, kiedy procesory były w formie takiego batonika, że tak powiem, poziomego. Był taki moment, kiedy takie procesory były. I wtedy już gra działała dobrze i udało mi się ją skończyć i do dzisiaj uważam, że jest to fajny tytuł. Ponownie grając w niego dzisiaj stwierdzam, że dobrze się w to gra. Jasne, to nie jest tytuł, który dzisiaj może konkurować z jakimiś FPS-ami aktualnymi, ale naprawdę w mojej opinii dobrze się w to gra. Gra działała już na lepszym procesorze, działała całkiem nieźle. Jest tam sporo fajnych pomysłów, ale jest to strzelanka. Strzelanka, która, no można powiedzieć, troszkę jest bardziej złożona niż Quake 2, może tak, bo Quake 2, ogólnie Quake'i to miały raczej tam szczątkową fabułę, no może poza 2, która była, no już taka powiedzmy tam ta historia była jakaś, natomiast Sin bardzo silnie opierał swoją rozgrywkę też na fabule i to było w mojej opinii fajne i widać było, że graczom brakuje tych fabuł w FPS-ach. To był moment, kiedy te fabuły zaczęły, to nie znaczy, że nie było wcześniej, bo były na przykład, nie wiem, System Shocku, tak, ale w większości tych gier wcześniej historie były opowiedziane za pomocą jakichś zebranych znajdziek, tekstów, notatek i tak dalej, a tutaj ta historia toczyła się na naszych oczach. To jeszcze nie jest szczytowe osiągnięcie, bo do tego dojdziemy za chwilę, ale już się tutaj pojawiały pomysły, w których gra jako taka stanowiła sama w sobie, nie cutscenka, ale gra sama w sobie stanowiła pewną opowiadaną historię i to było fajne. Natomiast nie można nie wspomnieć o Sin, o rewelacyjnym outrze. Rzadko mówię, ale gra kończyła się fantastyczną animacją, scenką CG, w której Alexis, główna negatywna bohaterka, wystrzeliwuje rakietę, naciskając między nogami przycisk. Dzisiaj ta scenka wzbudza uśmiech politowania. Wtedy, w 98 roku, dobrze pamiętam, w 98 roku to był szczyt animacji CG, co można osiągnąć na tym polu. Nie było lepszej animacji niż ta w Sinie. Przez lata wracałem do tej animacji wielokrotnie, bo jest ona naprawdę dobrze zrobiona i wygląda naprawdę świetnie. Natomiast no dzisiaj dzisiaj raczej już to jest takie, ale wtedy robiło wrażenie, no tyle wam powiem. No w każdym razie, tyle robi. Fajnie, to jeszcze czasy, kiedy bohaterki, no czy były ładne, no w pewien sposób były ładne, jak na tyle, na ile pozwalało CG, ale miały przede wszystkim duże cycki. No dobra, i mamy 98 rok, 19 listopad, wychodzi pierwszy Half-Life. Pierwszy Half-Life to jest gra legenda i to, jaki ona miała wpływ na późniejszą branżę, jest potworny, tak? Ale przede wszystkim Half-Life to było, wspomniałem o tym, że gry zaczynały opowiadać historię. Z tym, że różnica była taka, że albo te historie były opowiadane, jak powiedziałem wcześniej, przez jakieś notatki, albo przez intro CG, na przykład taką w Trespasserze było intro, które wprowadzało nas do gry, albo przez cutscenki liczone na silniku gry. W tym wypadku na przykład to był Sin. Half-Life szedł zupełnie inną drogą. Half-Life opowiadał grę, nie wiem jak to powiedzieć, historia działa się przed naszymi oczami. Znaczy w każdej grze się dzieje przed naszymi oczami, ale chodzi o to, że wszystko oglądaliśmy z perspektywy pierwszej osoby, wszystko co się działo i to była opowiadana jakby przez to historia. Zamiast intra mieliśmy słynny wjazd pociągiem, czy tam monorailem chyba się to nazywało, do laboratorium Black Mesa, gdzie w zasadzie mogliśmy chodzić po bardzo niewielkiej przestrzeni, pociąg sobie jechał, a my mogliśmy obserwować, co się dzieje na poszczególnych postojach, czy poszczególnych stacjach, gdzie ten pociąg się porusza. Czegoś takiego jeszcze nie było i to był właśnie sposób prowadzenia narracji absolutnie nowatorski. Dało się opowiedzieć historię, którą widzisz oczami naszego bohatera,
nie przerywając tak naprawdę gameplayu, tak? Czyli grasz, cały czas mogłeś grać, znaczy w tym wypadku mogłeś chodzić, poruszać się, ale od Ciebie zależało, czy chciałeś to oglądać, czy nie. Mogłeś patrzeć w sufit i nie widzieć żadnej z tych przygotowanych animacji. W każdym razie ten element, wjazd do Black Mesa, został chyba najbardziej zapamiętany. Ja go mega zapamiętałem. Pamiętam, że gdy grałem któryś raz z rzędu, bo Half-Life'a kończyłem wielokrotnie, pamiętam, że ten wjazd do Black Mesy zawsze był dla mnie takim przeżyciem i zawsze chciałem, aby nie stracić nawet sekundy tego, co tam się dzieje na tych scenkach, tak? Że tam ten robot jakiś taki niesie taką skrzynkę i tak dalej. Później tak naprawdę było jeszcze lepiej, bo gra nie rzucała nas od razu, że masz pistolet i strzelaj. Mieliśmy ten słynny eksperyment, gdzie musieliśmy najpierw ubrać się w strój, po drodze mijaliśmy jakichś tam tych naukowców, którzy rozmawiali. Co ciekawe, była to chyba jedna z pierwszych gier, w której postacie ruszali gębami. To było oczywiście w formie mapetów, czyli góra-dół, tak, ale i tak robiło to wrażenie. Potem był cały ten eksperyment, gdzie ten wózek żeśmy pchali i w zasadzie dopiero później uciekamy z tego laboratorium Black Mesy, dostajemy ten słynny łom, no i zaczyna się już jakby gra, ale zobaczcie, ile czasu wymagało to, zanim tak naprawdę oddasz pierwszy strzał. Chodziło o całe to wprowadzenie do tej gry. Większość gier, na przykład od id Software, w zasadzie dawało Ci pistolet, wrzucało Cię do pierwszej planszy i w ciągu 2 sekund, odkąd uruchomiłeś poziom, już strzelałeś, czyli od razu Cię rzucało w środek akcji. Tutaj było to jakby powolne i Half-Life'owi się to dobrze udało, że ta historia była dobrze opowiedziana właśnie, albo może nam się wydawało, że była na tamte czasy dobrze opowiedziana, chociaż ja uważam, że pierwszy Half-Life jest takim tworem bardzo nowatorskim właśnie, jeżeli chodzi o prowadzenie narracji. W każdym razie świetne to było to wprowadzenie, powolne, no i potem już oczywiście gra zamieniała się w typową strzelankę, ale i tak zdarzały się tam ciekawe momenty. To nie jest tak, że to była taka typowa strzelanka, bo tamte poziomy były tak skonstruowane, żeby były jakieś skrypty. To też jest właśnie jedna z tych gier, gdzie były jakieś tam szczątkowe, to jeszcze nie była jakość Call of Duty, ale gdzieś tam te skrypty się pojawiały. Dzisiaj Half-Life się zestarzał. Oczywiście możemy sobie wgrać te mody, które tego Half-Life'a odświeżą, ale ja mówię ogólnie o grze tak zwanej vanilla, czyli tej podstawowej i faktycznie Half-Life się zestarzał i nie ma co ukrywać. Natomiast jest tutaj pewien element w Half-Life'ie, który będzie się pojawiał w kolejnych grach, a który tak naprawdę próbował troszkę przełamać pierwszy Trespasser. Chodzi o przestrzeń. W Half-Life'ie i późniejszych grach bardzo często będziemy rzucani do lokacji, które są bardzo duże, mają duże przestrzenie, ale praktycznie nic na tych przestrzeniach nie ma. One są w miarę puste. No, chodziło o to oczywiście, żeby silnik mógł, czy też komputer mógł to udźwignąć. Trespasser, pomimo że rzucał nas na duże przestrzenie, to ta przestrzeń była zagospodarowana, a to drzewa, budynki i tak dalej. I tutaj może jeszcze Half-Life tego tak bardzo nie pokazuje, bo tam były te przestrzenie, ale one nie były aż tak częste jak w kolejnych grach, ale to jest właśnie przykład, że te przestrzenie próbowano, że w grach, żeby było dużo przestrzeni, ale z racji tego, że komputery nie były za mocne, no to zazwyczaj były one oczywiście puste. Niemniej uważam, że Trespasser to jest absolutne mistrzostwo świata i do dzisiaj lubię sobie czasami w niego pograć. Warto jeszcze wspomnieć o jednym fajnym elemencie, o tym, że Valve bardzo sprytnie podeszło do dodatków. Pojawiły się 2 dodatki, Opposing Force i Blue Shift. Dla tych, którzy spędzili kilka ostatnich dekad w beczce, wyjaśnię, o co chodzi. Half-Life opowiadał historię Gordona Freemana, czyli tego naukowca. Natomiast później mieliśmy Opposing Force, gdzie wcielaliśmy się w żołnierza, który miał Gordona Freemana powstrzymać, a w Blue Shift wcielaliśmy się w jednego z ochroniarzy laboratorium Black Mesa. I to, co fajnie zrobiło Valve, to to, że te historie się ze sobą zazębiały. Pamiętam, jest taka scena, nie pamiętam w którym dodatku, kiedy wchodzimy do laboratorium
i widzimy, kiedy Gordon Freeman wskakuje do teleportu. To jest chwila, bo on po prostu wbiega i wskakuje, ale to jest właśnie to, że te historie się ze sobą zazębiają, pokazują tą samą historię z różnych oczu. Absolutnie fantastyczna rzecz. Oczywiście to nie jest tak, że podążamy tymi samymi śladami, bo te historie oczywiście się rozplatają na swoje, ale są elementy, które są zbieżne dla tych wszystkich gier. I wydaje mi się, że to, co się udało zrobić Valve w tamtym czasie, ten pomysł na właśnie połączenie tych historii był absolutnie fantastyczny i uważam, że jest po prostu, to był świetny pomysł i dzisiaj takich już właśnie rzeczy rzadko się spotyka, a w tamtym czasie pamiętam, jak grałem i widziałem, rozpoznawałem te poziomy, sytuacje, które znałem z pierwszego Half-Life'a, to naprawdę i Micha mi się cieszyła i bujała, że ho. W każdym razie, no, fajny pomysł, bardzo fajny pomysł. Natomiast jedną z rzeczy, którą jeszcze warto wspomnieć, że grę troszkę skopano w jednym miejscu. Otóż Half-Life nigdy nie pokazywał, kim jest bohater. Bohater się nigdy nie odzywał, mógł być nim każdy. Dzięki temu mogło się zwiększyć oczywiście tą imersję. I gdzieś, nie wiem, czy to było na pudełku, czy na ekranie ładowania może, czy gdzieś tam, pokazano, jak Gordon Freeman wygląda. Charakterystyczne te okulary w takich kwadratowych oprawkach, brudka. I pamiętam, że w czasopismach, które opisywały Half-Life'a, właśnie, że ten element został spieprzony, bo on ci mówi, jak twój bohater wygląda. Lepiej było zostawić to niewiadomym dla graczy, żeby gracze nie wiedzieli, jak wygląda Gordon, żeby można było sobie samemu stworzyć jego obraz, a tutaj pomimo, że w samej grze Gordon się nie pokazuje, no to jakby narzucano nam jego wygląd, tak, kim jest Gordon Freeman. Pamiętam, że bardzo to krytykowano. Po części się z tym zgodzę, bo faktycznie można było tego uniknąć, nie pokazując w ogóle facjaty bohatera. Do dzisiaj byśmy się zastanawiali, jak on wygląda i każdy by miał jakieś tam swoje wyobrażenie na temat Gordona Freemana. Natomiast no wtedy już wiedzieliśmy, kim jest i jak wygląda. Kolejną grą, która jest w mojej opinii świetnym tytułem, jest dwójka Turoka, Seeds of Evil. Pierwszy Turok był grą, która pojawiła się, jedna z pierwszych tytułów, które pojawiły się na 3D Fixie, na akceleracji 3D. Gra była portowana z Nintendo 64. No i druga część była tytułem, który mocno tą formułę rozwijał. Ja powiem wam, że nie grałem w trójkę Turoka, bo trójka pojawiła się tylko na Nintendo 64, ogólnie była negatywnie dosyć przyjęta. Jest to jedyny Turok, no i jeszcze nie grałem w Beast Wars, ale to dlatego, że to była dobrze mówię, Beast Wars? To była gra multiplayerowa, więc trójka i czy Beast Wars, czy tam, nie pamiętam, ten multiplayer to są jedyne Turoki, w które nie grałem. Natomiast druga część Turoka rozwijała tą formułę części pierwszej. Do dzisiaj uważam, że jest to fajny tytuł, zwłaszcza, że kończyłem ją niedawno na Switchu, robiłem dla was recenzję i jest tam dużo fajnych pomysłów. Pamiętam, że pierwszy raz Turoka kończyłem oczywiście na PC-cie i trochę mi ją zajął, bo gra była nie trudna pod kątem poziomu trudności, tylko raczej skomplikowana pod kątem, gdzie trzeba iść i co zrobić. Tam nie było za bardzo informacji, co trzeba zrobić i gdzie iść, więc trzeba było samemu do tego dojść. Natomiast no, Turok pod kątem oprawy to była faktycznie wysoka półka, ale Turok też pokazywał to, co wam mówię. Duże przestrzenie, bardzo często niezagospodarowane, puste, bądź jakieś tam szczątkowe elementy, ale właśnie próbowano tutaj też tą przestrzeń pokazać. Nie wiem, jakie zdobył opinie jakie zdobyła druga część Turoka, ale uważam, że gra była w porządku i nie wiem, czy mogę wam coś tutaj więcej ciekawego powiedzieć. No, Turok to była taka dosyć, można powiedzieć, jeżeli chodzi o rozgrywkę, prosta gra, bo to była typowa strzelanka, tak? Tam powiedzmy gra była z Nintendo, także też na tym Nintendo tam cudów nie można było wymyśleć, więc to była raczej taka typowa strzelanka, gdzie dochodziło na przykład, jeszcze mieliśmy łuk, tak? To była znaczy w pierwszej części też ten łuk był, ale tutaj w ogóle w Turoku to była nowość, tak? Żeby łuk, z którego można było
próć. Natomiast uwielbiałem te sceny śmierci przeciwników i w pierwszej części, i w drugiej, które były, no, krwawe. One były dosyć krwawe, ale krew w Turoku była w formie takich kuleczek czerwonych. Wiem, że to podobnie trochę było w Shogo i w Bladzie dwójce, ale to się tutaj sprawdzało. Gra była dosyć krwawa. Nie wiem, czy ona na Nintendo 64 też była tak krwawa, czy raczej tam to stonowano, ale na PC tytuł był dosyć krwawy i muszę przyznać, że dobrze się w to grało. I grając w Switcha, w remake Switcha, nadal uważam, że tytuł nie zestarzał się aż tak bardzo. Dodatkowo warto wspomnieć jeszcze o fantastycznej muzyce. Pamiętam, że samplowałem tą muzykę z Turoka dwójki, bo ona była w formie audio i na jakichś tam trackach wykorzystałem jeszcze za czasów, kiedy bawiłem się w rapowanie jakieś tam fragmenty właśnie piosenek z Turoka, muzyki z Turoka. One się w moich trackach gdzieś tam pojawiły. Kolejnym tytułem jest gra, która podejrzewam, że przez wielu z Was nie jest zupełnie znana i jest to Requiem Avenging Angel. W jaki sposób wszedłem w posiadanie tej gry, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, aczkolwiek był to dzisiaj tytuł troszkę, wydaje mi się, zapomniany i zupełnie jakby niekojarzony. Była to gra, w której sterowaliśmy aniołem, który chyba z piekła był na początku. Pierwszy poziom chyba był w piekle i on trafia do takiego jakby miasta czy świata nowoczesnego, takiej dystopii. No i tam oczywiście zaczyna walczyć, już wtedy zamienia się to w taką, można powiedzieć, trochę strzelankę. Natomiast to, co odróżniało, co było czymś nowym, powiedzmy, że nowym, to, że można było używać mocy, troszkę jak w Bioshocku. Mogłeś strzelać z pistoletu, ale mogłeś używać też na przykład mocy boskich, ciężko powiedzieć. Można było strzelać na przykład piorunami z ręki i tak dalej. Także był tam też bullet time w ogóle. To jest w ogóle ciekawe, bo o ile dobrze pamiętam, była to pierwsza gra FPS-owa, która oferowała bullet time. Mamy tutaj 99 rok. Ale tego bullet time'u wiem, że on tam był, tylko nie mogę skojarzyć, jak tam ta mechanika wyglądała. Możliwe, bardzo możliwe, że była to totalnie pierwsza gra, w której bullet time występował. Aczkolwiek ręki sobie nie dam uciąć, możliwe, że było coś wcześniej, ale wydaje mi się, że była to pierwsza gra, w której coś takiego występowało. W każdym razie gra mocno tam bazowała na Biblii i ogólnie to nie była gra chrześcijańska, tak jak krapy katolicko-chrześcijańskie. To była taka, można powiedzieć, dosyć krwawa strzelanka. Natomiast nie mogę powiedzieć, że był to tytuł, który jakoś specjalnie zapamiętałem pod kątem wykonania, bo skończyłem go raz w 99 roku i nigdy do niego więcej nie wróciłem, dopiero teraz go jeszcze raz odpalam. To jest też druga gra, która obok Blada sprawiła mi potworne trudności, żeby ją odpalić. W końcu mi się to udało, ale w trybie software'owym odpaliłbym pewnie ją w trybie też Direct 3D, ale przyznam szczerze, że już nie miałem za bardzo czasu. W każdym razie tryb software'owy, jeżeli się odpalał, no to już był niewielki krok do tego, żeby tą grę odpalić w trybie akcelerowanym. No nieważne, w każdym razie odpaliłem i działa. Ogólnie gra była... Dzisiaj, patrząc na tą grę, myślę, że mogło w tamtym czasie zaskoczyć gracza skomplikowanie poziomów, bo te poziomy były naprawdę duże. Pamiętam, że pierwszy level w mieście był naprawdę ogromny. Na tyle ogromny, że nie do końca było wiadomo, gdzie iść i co zrobić. Jakieś tam przejścia, tunele i tak dalej. No było tam tego dużo takich zakamarków do przemierzania. Gra była nawet całkiem w porządku, jeżeli chodzi o model strzelania. Było tam, że można było przeciwników rozwalać na części, natomiast dzisiaj odpalając tą grę, no nie mogę powiedzieć, że jakoś mi się specjalnie podobała. Widać, że ten tytuł się potwornie zestarzał i jest troszkę bardziej, wydaje mi się, archaiczny względem gier, które omawiałem tutaj w tym odcinku wcześniej, tak? Już do Half-Life'a to on w ogóle nie ma startu, ale też do Blada 2, Trespassera, Sina, to ta gra była troszkę takim krokiem w tył, wydaje mi się, jeżeli chodzi o FPS-y.
Aczkolwiek myślę, że tytuł jest o tyle ciekawy i warty sprawdzenia, że jest niecodzienne podejście tutaj, jeżeli chodzi o tą historię opartą na biblijnych wierzeniach, aczkolwiek no, wiemy, że coś jest jak te gry oparte na chrześcijańskich wierzeniach wyglądają, ale akurat tutaj Requiem nie jest grą, która ma promować chrześcijaństwo, jest oparta po prostu na motywie, a jest dosyć krwawą strzelanką. Powiem Wam, że nawet nabrałem ochoty, żeby raz jeszcze ją skończyć, przypomnieć sobie, o czym to było i dokładnie, może nawet jakiś materiał zrobić, aczkolwiek muszę przyznać, że no nie wygląda to dobrze, nie wygląda to dobrze. Ciekawy jestem, na jakim to silniku działało, bo robiło to 3DO Company, czyli firma, która wyprodukowała konsolę 3DO i m.in. legendarnych Heroesów. W zasadzie większość z Was 3DO zna właśnie z Heroesów, a nie z produkcji konsol i z takich dosyć gier dziwnych. Ciekawe jestem, ilu z Was grało. Napiszcie w komentarzu, jeżeli dotrwaliście do 40 minuty tego materiału, ilu z Was grało w Requiem, bo też jestem ciekawy, czy ja sam nie jestem osobą, która tę grę zapamiętała. Dobra, lecimy do kolejnego tytułu. Jest to Aliens vs Predator. Fajne podejście do tematu. Nie jest to pierwsza gra serii Aliens vs Predator, bo wcześniej pojawiły się one też na maszynach arcade, a w formie FPS-a pierwsza taka gra pojawiła się na Atari Jaguar, aczkolwiek nie ma ona tutaj nie jest ona w żaden sposób połączona z wersją na Atari Jaguar, natomiast są pewne elementy składowe, które znalazły się, czy też były zapoczątkowane w wersji jaguarowej. Mianowicie mieliśmy 3 postacie. Każda z postaci, Predator, Obcy i Marine, miały swoje historie. To było dosyć nowatorskie, że nie dość, że każda z nich miała inne zadania, inne cele, inne poziomy. To było dosyć ciekawe. Natomiast gra była fajna pod warunkiem, że grałeś Marine tak naprawdę, bo granie obcym było totalnie dla mnie chaotyczne. On mógł biegać po ścianach, po sufitach i to było takie dziwne w ogóle, dziwnie się w to grało. Predatorem jeszcze mu było całkiem spoko grać, ale najfajniej się grało Marine, bo chyba Marine wzbudzał na więcej emocji, bo miał ten słynny radar, którym pikała ta kropka i można powiedzieć, że najbardziej podnosiło ciśnienie. I przez lata, gdy myślę o kolejnych częściach Alien vs Predator i nawet wezmę pod uwagę tą wersję z Jaguara, zawsze najlepiej się grało Marine. Nie wiem dlaczego. Predator to chyba w ogóle się nie doczekał żadnej dobrej gry na temat tego bohatera. Był Predator Concrete Jungle na PlayStation 2, ale to nie była według mnie zbyt udana gra. Jeżeli chodzi o obcych, no to w zasadzie były przygodówki, Comic Book Adventure Aliens, były jakieś wersje na Commodorka, na Amigę, ale żadna jakoś nie była specjalnie dobra. A, przepraszam, Alien Isolation, kurczę, zapomniałem. Legendarny, świetny tytuł Alien Isolation. Faktycznie tutaj to była chyba najlepsza gra o Alienie, zdecydowanie. Natomiast Predator chyba się nie doczekał żadnej takiej gry, która by godnie go reprezentowała. Ta wersja Alien vs Predator na PlayStation 3 była całkiem niezła, aczkolwiek te kampanie były króciutkie, bo tam chyba było po 5 poziomów na postać, także kończyło się to w 4 godzinki, całą grę, także też tutaj, ale tam były fajne momenty, jak łapało się przeciwnika i mu się urywało głowę na przykład i on tą głowę oglądał. To był fajny motyw, taki bardzo, bardzo taki nawiązujący do Predatora. Natomiast Aliens vs Predator był takim, oczywiście i pierwsza i druga część, bo potem pojawi się druga część, no i ta wersja z PlayStation 3, Xboxa 360, no to były takie tytuły, które całkiem nieźle przedstawiały całą tą historię. Tutaj też mała ciekawostka, bo Aliens vs Predator były też komiksy, między innymi komiksy wydane również w Polsce przez TM Semik. Pamiętam, że czytałem z wypiekami na twarzy i to były takie naprawdę fajne, znaczy, na tamte czasy, pewnie dzisiaj bym stwierdził, że nie są one fajne, ale na tamte czasy były fajne. Także Alien vs Predator bardzo fajna gierka, do dzisiaj uważam, że jest fajna, chociaż druga część lepsza. Zdecydowanie ta pierwsza część taka trochę zapusta, aczkolwiek klimat ma, szczególnie jeżeli gra się Marine, nadal ten klimat, rzuca się te flary i tam ci obcy cię atakują, no to jest tutaj fajny klimat, także uważam, że dobra gra, aczkolwiek pierwsza część
no zestarzała się dosyć mocno. Widać, że to nie jest już, troszkę odstaje znaczy, no nie wiem, od dzisiejszych to wiadomo, że odstaje, ale w porównaniu do tych gier, które robiłem tego odcinka, trochę odstaje. Wiem, że to niepopularna opinia, ale nawet odstaje według mnie od Blada. Możecie mnie za to zabić. Dobra, zaraz mi się bateria skończy. Kolejnym tytułem, również legendarnym, jeżeli chodzi o FPS, jest Kingpin, A Life of Crime. Niedawno powstał remake. Pierwsze co zobaczyłem, pierwszy trailer remake'a, to nawet nie remake, remaster. Gdy zobaczyłem jak to wygląda, stwierdziłem, że to będzie crap, że ta gra oryginalnie wygląda lepiej niż ten remaster, który jest robiony na szybko i faktycznie okazał się remaster dosyć sporym crapem. To się nazywało Kingpin Reloaded, tak? Kingpin Reloaded chyba? No nie pykło to i faktycznie gra wyglądała kiepsko. Natomiast oryginalny Kingpin jest grą, która opierała się ponownie na Quake'u 2 i w odróżnieniu od Quake'a 2, który był, znaczy silnik był kolorowy, Kingpin stawiał na taką bardzo mroczną stylistykę. Było tam kilka fajnych pomysłów w Kingpinie, na przykład to, że mogłeś za pieniądze wynajmować sojuszników, takich swoich przydupasów, którzy chodzili za tobą i również strzelali. Jednym z ciekawych elementów było to, i to Kingpin nie był pierwszą grą, która to wprowadziła, ale chyba był najbardziej nagłośnionym, to, że w momencie, kiedy strzelałeś do przeciwników, na jego ciele pojawiały się okrwawione ślady po kulach. Było to zrobione w prosty sposób, były po prostu dwie tekstury, które były podmieniane. Natomiast wcześniej było to zrobione w Sin, ale Kingpin był bardziej chyba znany z tego, tak, jeżeli chodzi. Natomiast bardzo fajny, mroczny klimat. Jeżeli lubicie architekturę Art Deco, to tam jest bardzo silnie nawiązuje do tego. Ciężko powiedzieć nawet, w którym to się w roku dzieje, bo mamy broń nowoczesną, ale mamy właśnie taki klimat Art Deco. Bardzo fajna gierka. Do dzisiaj uważam, że pomimo, że jest taka dosyć, można powiedzieć, archaiczna, to jest nadal dobry tytuł. Jedną z tych takich ciekawych rzeczy to, że gra była zbudowana na zasadzie hubów, to znaczy nie były poziomy, które przechodziliśmy liniowo, jeden po drugim, ale można było do wcześniejszych poziomów się wrócić, tak? Także całkiem niezły tytuł. No i tam wszyscy w tej grze wszyscy kolesie to byli grubasy, takie hobany. I jedna z ciekawostek, gdzieś tam wyczytałem dawno temu w jakimś czasopiśmie, nawet chyba zagranicznym, chyba w PC Gamerze zagranicznym, że każdy przeciwnik występujący w Kingpinie ma unikalną teksturę. Nie ma dwóch takich samych przeciwników. Ja mówię, no niemożliwe. I sobie wyciągnąłem kiedyś któregoś pięknego dnia tekstury z Kingpina i faktycznie, jeżeli przeglądałem te tekstury, każdy z przeciwników miał inną teksturę. Czy faktycznie było dosłownie, że każdy? Nie wiem, bo nie wiem ile było ludzi w Kingpinie, ale tych tekstur przeciwników były setki, więc podejrzewam, że każda z tych postaci faktycznie miała swoją własną teksturę. Taka mała ciekawostka. Ogólnie bardzo fajnie się to grało i do dzisiaj uważam, że fajnie się w to gra, przede wszystkim dzięki niesamowicie mrocznemu klimatowi. Jedną z ciekawostek jeszcze Wam tu powiem, nie wiem czy zauważyliście, nie wiem czy w tym Reloaded to jest, jeżeli nie graliście, czy graliście, jeżeli graliście w oryginalnego Kingpina, zauważyliście pewnie, że są tam takie pływające tekstury, jakby wszystko było zbudowane z galarety. Wynikało to trochę chyba, znaczy ja podejrzewam, nie wiem, wydaje mi się, że jest tutaj zrobione tak, że silnik Quake'a 2 nie obsługiwał operacji zmiennoprzecinkowych, więc zastosowano pomiędzy przejściem wierzchołków coś w formie jakiegoś morfingu, coś takiego, że to właśnie tak przepływało, nie, sobie. Jak wiecie, wiecie lub nie wiecie, brak operacji zmiennoprzecinkowych był na PlayStation 1 i to słynne skakanie tekstur, kiedy stałeś i nagle tekstury przeskakiwały, to właśnie brak operacji zmiennoprzecinkowych, bo wierzchołek tekstury mógł przyjmować tylko, czy tam modelu mógł przyjmować tylko wartości 1, 2, 3, a nie na przykład 1,2 i tak dalej. Tak? Także to zawsze przeskakiwało 1. I w grach z
na silniku Quake'a 2 było podobnie, chyba nawet w Sin też tak było, że tutaj też by przeskakiwało, ale by uniknąć tego widocznego przeskoku pomiędzy liczbami 1, 2 i tak dalej, zastosowano jakieś takie płynne, wydaje mi się, że tam jest jakiś taki delikatny morphing pomiędzy tym i dlatego to tak właśnie wszystko wygląda, jakby to było zbudowane z takiej galarety. Ale tak czy tak, Kingpin bardzo fajna gierka i nawet nabrałem ochoty, żeby w nią sobie jeszcze raz zagrać, chociaż kilka lat temu robiłem materiał, to było grane. Kolejnym tytułem mamy System Shock 2. Powiem Wam tak, po pierwszej części System Shocka, który był w mojej opinii świetną grą, 2, chociaż wyglądała, no właśnie, pytanie, czy wyglądała lepiej. No, był tam silnik 3D, było więcej detali i tak dalej, ale gra była bardziej, wydaje mi się, sterylna. Pierwsza część była taka bardziej mniej sterylna. Dwójka wydaje mi się, że jest taka bardziej sterylna i pusta. Jest tam kilka fajnych pomysłów, ale to już nie jest ten System Shock, który w jakiś tam sposób był takim tytułem, można powiedzieć, nowatorskim. Nadal te elementy tutaj oczywiście się pojawiają, że zbieramy różne rzeczy, rozwiązujemy zagadki i tak dalej, mamy te systemy RPG, ale 2 już mi się tak nie podobała. 1 kończyłem kilka razy, 2 chyba raz i nigdy do tej gry już nie wróciłem, a to oznacza, że nie jest to gra, która aż tak zapadła mi w pamięć i aż tak mi się spodobała. Natomiast jest tu mała ciekawostka, bo System Shock 2 był produkowany oczywiście przez Looking Glass Technology. Działa na silniku Tifa 1 i 2, na Dark Engine chyba to się nazywało. Dark Engine. Taka mała ciekawostka. Natomiast pomimo... Dobra, czas zmienić baterię niestety, więc zaraz dokończymy. Zapomniałem, o czym mówiłem. Pomimo, że System Shock był drugą częścią no dość, powiedzmy, rozpoznawalnej marki, uważam, że druga część nie wyszła tak dobrze jak część pierwsza. No i po części chyba dlatego też nie wyszła już część trzecia, a może był jakiś inny powód. W każdym razie pomimo, że zdobyło bardzo wysokie oceny druga część System Shocka, dzisiaj grając w niego faktycznie stwierdzam, że no nie jest to tak dobre jak część pierwsza. Mniej mi się podobało. Aczkolwiek podobały mi się tam pewne takie elementy, na przykład to, że na samym początku przechodzisz szkolenie, które trwa chyba 4 lata i wybierasz sobie, jakie szkolenie chcesz statkiem polecieć, na przykład na inżyniera i mija kolejny rok i znowu, fajny pomysł w ogóle. Nie to, że to jest jakiś specjalnie jakiś game changer, ale pomysł wydaje mi się fajny. Ogólnie nabrałem ochoty, żeby skończyć drugą część System Shocka. Nie wiem, czy będzie mi się chciało, aczkolwiek może zagram i może zrobię jakiś materiał. Pierwszy System Shock uważam, że jest świetny, chociaż gra jest dosyć trudna i również ta trudność została przeniesiona na remake w mojej opinii. Natomiast no, myślę, że jest to tytuł, który chętnie bym zagrał. Dobra, ostatnią grą, to jest w ogóle ciekawostka, bo jest to gra Codename Eagle. Codename Eagle to był tytuł, który dział się w alternatywnej rzeczywistości w roku 1900, nie wiem, 17, 18, 20, jakoś tak w czasach I wojny światowej. To było w ogóle niepopularne, że mało się gier pojawiało, które działy się w czasie I wojny światowej. Jeszcze jeden taki tytuł był znany, Iron... Kurczę, nie pamiętam. Iron coś tam. W każdym razie gra była pradziadem słynnego Battlefielda. Gdy szukałem dzisiaj materiałów patchy do tego, okazało się, że tytuł nadal żyje i gracze nadal grają. Oczywiście nie mówię, że to jest jakieś tysiące graczy, bo to już jest wiadomo, ale nadal żyje multiplayer w tej grze, bo był to pierwszy multiplayer przed Battlefieldem, w którym występowały pojazdy. Oczywiście w singlu też można było się poruszać pojazdami, można było latać samolotem, można było jeździć motorem, czołgiem i tak dalej. I było to przeniesione na multiplayer. I teraz mała ciekawostka. Grę zrobiło Refraction Games, które zostało wykupione przez, uwaga, DICE
które potem przygotowało na bazie tego, co było w Codename Eagle, pierwszego Battlefielda, czyli Battlefield 1942. No i potem wiadomo, te wszystkie Battlefieldy, które dzisiaj gracie, tak naprawdę ich praszczurem było właśnie Codename Eagle. No i Codename Eagle był grą, która również stawiała na bardzo duże przestrzenie, puste przestrzenie, ale duże przestrzenie, po których można było poruszać się też pojazdami. Tytuł był dziwny. Myślę, że tak mogę go określić. Tytuł był po prostu dziwny. To była strzelanka oczywiście, ale taka jakaś... Może to przez to, że była to pierwsza gra, która oferowała w taki sposób taką swobodę, że możesz poruszać się pojazdami w ogóle. Przez to ten tytuł wydawał się trochę taki dziwny, tak? Bo większość z nas było przyzwyczajona, że jeżeli gramy w gry FPS, no to chodzi się na nogach, chodzi się oczami. A tutaj wsiadałeś, na przykład samolotem lecieć. Nie? Rozumiecie? Odpalasz grę, w której możesz poruszać się po lokacji samolotem. No to było coś w ogóle wow. No i druga rzecz to, że działa się ona właśnie w tym czasie, w alternatywnym czasie I wojny światowej, więc też nie było tam super nowoczesnych broni. Natomiast gra była trochę przypominała mi Command Conquer Renegade. Nie wiem, czy Renegade nie był trochę wzorowany właśnie na Codename Eagle, bo te gry są pod kątem gameplayu, wydaje mi się, że one są bardzo do siebie podobne i zbieżne. Możliwe, że jedni od drugich troszkę zerżnęli pomysł, tak mi się wydaje. Natomiast dzisiaj tytuł jest totalnie zapomniany i nie sądzę, żeby ktokolwiek z Was Codename Eagle pamiętał. Aczkolwiek powiem Wam, że ponownie, tak jak przy wielu grach dzisiaj, gdy zagrałem, stwierdziłem, że przeszedłbym sobie całość. Powiem Wam, że te materiały, pogadajmy, są dla mnie niebezpieczne, bo one są taką pułapką, że odpalasz gameplay, z którego musisz zgrać, powiedzmy, chcesz zgrać 15-20 minut i nagle się okazuje, że ta gra Cię tak wciąga, że chcesz ją skończyć całą. I to już się wielokrotnie przekonałem, że tak jest i to jest dla mnie taka trochę pułapka. Niemniej, warto sprawdzenia Codename Eagle pod kątem tego, żeby zobaczyć, jak pierwszy raz wyglądał, multiplayer to tam nie wiem, czy on działa, tylko nie wiem, czy znajdziecie ludzi chętnych. Tak jak mówię, ludzie grają, ale to też nie jest, trzeba też znaleźć chętnych i serwer. Ale sama rozgrywka singlowa, można sobie łatwo przełożyć, jak to by mogło wyglądać w multiplayer. I to jest według mnie ciekawe, żeby zobaczyć, jak wyglądała próba właśnie stworzenia gry multiplayerowej, gdzie są pojazdy, tak? Gdzie walczą żołnierze, którzy poruszają się również pojazdami I to jest ciekawe. Z punktu widzenia historycznego, historii gier wideo, wydaje mi się, że jest to ciekawe, bo potem oczywiście Battlefield zrobi to o wiele lepiej, ale Codename Eagle był pierwszy. Na tyle był to dobry pomysł, że DICE wykupiło tą firmę, żeby po prostu przejąć ich pomysł i stworzyć legendarną serię Battlefield, która tak naprawdę żyje do dzisiaj. Ale wszystko zaczęło się od Codename Eagle i chyba to jest właśnie ciekawe w tym wszystkim, że to była gra, która rozpoczęła to. Niemniej, chociaż gra, mówię, jakoś mnie w tamtym czasie nie zachwyciła, bo tak jak mówię, była jakaś taka dziwna, dzisiaj nabrałem ochoty, żeby ją jeszcze raz skończyć. Dobra, słuchajcie, na tym się zatrzymamy, na Codename Eagle. Zobaczmy, co my tam będziemy mieli dalej, od czego zaczniemy. Widzę, że będzie tutaj ciekawa rzecz kolejna. Ogólnie w ogóle teraz będą ciekawe gry, już bardziej takie nowoczesne, bardziej znane przez Was. Niemniej, dajcie znać, czy chcecie kolejny odcinek przeglądu FPS-ów. Tak jak mówię, nie są to wszystkie gry, jeżeli nie ma tytułów, który wygraliście, to dlatego, że albo w niego nie grałem, albo uznałem, że nie jest to tytuł, który warto wspominać, nie? Na przykład nie było Hidden and Dangerous. Nie lubię pierwszej części Hidden and Dangerous. Była dla mnie totalnie jakaś, nie umiałem w to grać, dlatego o tej grze nic tutaj nie powiedziałem. Czy tam, nie wiem, jakieś inne tytuły, Delta Force na przykład pierwszy, w którego nie grałem. Grałem dopiero w Delta Force Black Hawk Down od Nova Logic. Ale to są takie jakby
niuanse. No tak jak mówię, nie wszystkie gry udawało mi się grać, grałem we wszystko, co wpadło mi w ręce, no a tych FPS-ów faktycznie skończyłem sporo. Dajcie znać, czy chcecie obejrzeć kolejny odcinek, a może się on w końcu pojawi. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.